Dzień dobry, cześć wszystkim. Dzisiaj nadajemy do Was bardzo ciekawym newsem. Akurat mam tutaj przyjemność gościć Kubę. Cześć Kuba. Cześć wszystkim. Jakub Król to ekspert w dziedzinie AI i dzisiaj mieliśmy mieć wywiad na temat AI, na temat generative AI, ale okazało się, że wszedł taki news, o którym musimy Wam dzisiaj powiedzieć na bieżąco. Mianowicie Sam Altman, CEO OpenAI, czyli tej firmy, która między innymi jest założycielem, twórcą czata GPT, DALL-E czy różnego rodzaju rozwiązań związanych z generative AI, został zwolniony. I nie tylko on, tylko parę też innych osób, więc chcielibyśmy z Wami omówić po pierwsze skąd to się mogło wziąć, dlaczego są takie powody i też co dalej. Więc chcemy omówić takich 6 elementów z tym związanych, co się też może wydarzyć dalej w związku z tym. Natomiast zacznijmy może od tego w ogóle skąd my to wiemy. Jest oficjalne stanowisko OpenAI na ich stronie, dosłownie wczoraj w nocy czasu polskiego, a rano czasu San Francisco zostało wydane news, że mamy transition, że mamy zmiany na stanowisku CEO, że nowym CEO jest Mira Murati, czyli poprzednia CTO, a teraz Sam Altman opuszcza firmę, tak delikatnie, dyplomatycznie mówiąc, opuszcza firmę. Kuba, jak byś to skomentował? No jak to można skomentować? No, dyplomatycznie jest do pierwszych kilku akapitów, co jest znaczy normalne w Dolinie Krzemowej, w ogóle w jakichkolwiek większych firmach, natomiast to, co jest ciekawe, myślę, najbardziej interesujące, to to, że potem już jest po prostu hardkorowo, bo w którymś tam akapicie czwartym chyba, tak, Mr. Altman's departure, tu akurat mamy informację a propos, to zaznaczyłeś wcześniej, Miry, która właśnie jest bardzo dobrym CTO i zresztą bardzo dobrą osobą wybrali na tymczasowego póki co CEO. Natomiast to, o czym ja mówię dokładnie, to jest to, czyli bardzo hardkorowo powiedziano, że po prostu go wyrzucają, nie są w stanie z nim współpracować, nie mają zaufania, że może dalej po prostu wykonywać swoje obowiązki. Jest to takie trochę wszystko i trochę nic, w związku z czym pojawiło się dużo doniesień, z czym to się może wiązać, dlaczego tak się wydarzyło, a nie inaczej. I będziemy sobie pewnie to dzisiaj właśnie komentowali, jakie mogą być prawdziwe powody wyrzucenia dokładnie. ojca AI na świecie. Dokładnie, bo ten news to jest w ogóle coś takiego, co może spowodować ogromne zmiany i właśnie w świecie AI, i w świecie w ogóle IT, ale też w gospodarce całkowicie, bo to, co się dzieje w związku z tworzeniem czata GPT, rozwojem czata GPT, czy rozwiązań od OpenAI przez ostatnie 12 miesięcy ma ogromny wpływ według mnie i na branżę IT, i na całą gospodarkę, więc myślę, że ten news i ten materiał, który teraz tworzymy, jest ciekawy i dla osób, które w IT pracują, i dla biznesmenów, przedsiębiorców, i dla osób, które zarządzają, czy nawet działami marketingu, czy sprzedaży, wszystkich, którzy jakąkolwiek styczność z rozwiązaniami OpenAI mieli. A było ich dużo, no bo tak jak powiedziałeś na początku, no to jest ChatGPT, więc generalnie większość z nas z niego w jakiś sposób pewnie korzystała albo korzysta. Dokładnie. Dajcie znać na czacie, jakie macie w związku z tym pytania. Jesteśmy i na YouTubie, i na Facebooku, i na LinkedInie, więc przywitajcie się na czacie, dajcie znać, kto nas ogląda, przywitajcie się, dajcie łapkę w górę, czy po prostu dajcie znać, kto z nami jest. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, linki, którymi chcecie się podzielić, newsy, które mogą nam teraz pomóc przeanalizować tą sytuację, to śmiało dodawajcie to w komentarzach. No dobra, a wracając w takim razie do tego naszego newsa z OpenAI, czy coś tutaj jeszcze uważasz, co jest godne uwagi na stronie OpenAI, co warto byłoby jeszcze skomentować z samego tego oficjalnego, bardzo dyplomatycznego komunikatu? No, jedyne co tutaj jest moim zdaniem właśnie do skomentowania, to są te dwie rzeczy, że ciekawa osoba na pewno została wybrana jako tymczasowy CEO, że szukają innego. No i to, że jest to takie dyplomatyczne, oprócz tego bardzo dziwnego podejścia, żeby zamiast właśnie dać to, jak to się mówi, z powodów rodzinnych odejść z firmy, to po prostu został wyrzucony właściwie od razu, w ciekawych okolicznościach, bo na Google Meetie po prostu zostało zwołane tutaj no właśnie, szybkie spotkanie z nim. Było to nawet opisane w Business Insiderze, tak, że Sam Altman wyrzucony z OpenAI, pracownicy Microsoftu w szoku. I jest tutaj ten element, że pracownicy byli całkowicie zszokowani. Oczywiście jakieś wtyki dla Business Insidera udzieliły tych informacji i że w siedzibie OpenAI w San Francisco odbyło się krótkie spotkanie, na którym powtórzono publicznie oświadczenie i zachęcano do zachowania spokoju. Więc tak jak mówisz, jakieś krótkie spotkanie na Google Meetie, jakieś niby prosta informacja, ale to jest ogromna zmiana. Ja to porównuję do tego, kiedy Steve'a Jobsa w 1985 wywalono również z jego własnej firmy, gdzie był twórcą, założycielem, pomysłodawcą i tutaj mamy analogiczną sytuację. No, jest szef, który zostaje wywalony. No tak, główny wizjoner, można powiedzieć, firmy. Oczywiście tam tych osób bardzo ważnych było sporo. Zresztą też może od razu tak krótko zaproszę, bo będziemy mieć też odcinek później taki trochę dłuższy z analizą tego, co tam było napisane. I w tym odcinku nagraliśmy sobie, że
Na szczęście aż tak dużo osób nie poleciało, a to się okazuje, słuchajcie, że jest fala zwolnień tego jednego dnia tak naprawdę, bo też mamy tutaj w Business Insiderze, możemy... A, to już do mnie, dobra. Przechodzimy, no to tak, właśnie mamy trzęsienie ziemi w OpenAI, CEO zwolniony, 3 Polaków odchodzi z firmy. Może zanim do tego jeszcze przejdę, to powiem, że wcześniej Greg się zwolnił, czyli prezes de facto też firmy, z którym razem z samym Altmanem zaczynali tą firmę de facto 8 lat temu. Też tutaj mieliśmy to właśnie, dokładnie. Tak, ten Insidera i ten jego tweet, że po dzisiejszych newsach wysłałem tą wiadomość do zespołu, tak? Więc tutaj to w ogóle też jest ciekawe, że on udostępnił to w ten sposób, że wysłał taką wiadomość do zespołu, na Twitterze u niego też się ta wiadomość pojawiła, ale z większej analizy tutaj w Business Insiderze wynika, że on najpierw został zwolniony ze stanowiska prezesa, mógł zostać pewnie w firmie, ale finalnie stwierdził, że jak nie prezes, to nie zostaje i odchodzi. Więc to w ogóle jest też ciekawa narracja, bym powiedziała. Tak, wokół tego. tak. I tutaj kluczowe osoby dokładnie odeszły. I teraz możemy wrócić do tego mojego ekranu tutaj, jak możemy na chwilkę, bo myśleliśmy, że na tym się skończyły zwolnienia, natomiast się okazało, że zostały zwolnione kolejne osoby, a właściwie zwolniły się, twierdząc, że to po prostu nie jest dobra zmiana, mówiąc krótko. I przechodząc już tak do konkretów, może też udostępnimy ten link. Piotrek Cieluchowski, swoją drogą fajna osoba do obserwowania, jeśli chodzi o newsy AI-owe. Wrzuciłem już tutaj linka, bo są to bardzo ważne osoby, słuchajcie, które się zwolniły. Pierwszą z tych osób jest Jakub Pachocki, który był dyrektorem researchu i też osobą, która przewodziła GPT4, który jest bardzo fajny i jak już w końcu zaczniemy może nagrywać o GPT4 kiedyś, to co mieliśmy nagrywać, to się dowiecie. Tak. Ale jest to bardzo dużo, bardzo najważniejszy model tak naprawdę sztucznej inteligencji aktualnie istniejący na świecie, więc bardzo ważna osoba. Kolejna osoba, bardzo ciekawe tutaj tak w ogóle, to jest Head of AI Risk, czyli osoba, która zajmuje się ryzykiem związanym ze sztuczną inteligencją. Aleksander Mądry prawdopodobnie, albo Madry, chociaż pewnie Mądry. Więc też... Na pewno na tym stanowisku, ale nie wiem, jak się nazwisko czyta rzeczywiście. Dokładnie tak. I kolejna osoba, słuchajcie, też Polak, Szymon Sidor, osoba, która, jak widzimy, tutaj zajmowała się open source'owym researchem, więc 3 bardzo ważne osoby związane z główną działalnością OpenAI, jaką jest zdecydowanie tutaj research i rozwój po prostu tych modeli językowych. Jest to, powiem szczerze, bardzo hardkorowy news. To jak sobie będziecie chcieli zobaczyć, ja wysłałem linka wam na czacie, możecie sobie zobaczyć. Pozdrawiamy Mateusza na live. Pierwszych użytkowników, zaraz będziemy na nie odpowiadać, więc jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie je na czacie, to w ogóle może być bardzo ciekawa dyskusja. Zaplanowaliśmy, że sobie o tym pogadamy chwilę, przejdziemy te 6 tematów, ale jeżeli będziecie mieli jakieś wątki, które chcecie poruszyć, to my tu z Kubą mamy, myślę, ciekawe poglądy, czasami nawet sprzeczne, co jest tym bardziej ciekawe, żebyśmy o tym pogadali. Natomiast to, co pokazujesz z tymi zwolnieniami, to jest rzeczywiście niesamowita rzecz, bo my zakładaliśmy, że jednak te zwolnienia skończą się na bazie CEO, ale z drugiej strony ciężko jest robić jakąś rewolucję w firmie, jeżeli jest tylko jedna zmiana osoby, to jest z drugiej strony, ale też jak ja wypowiadałam się wcześniej na tej naszej wypowiedzi na YouTubie, która finalnie nie poszła tak szybko, jeżeli będą robili aż tyle zmian w OpenAI, tyle osób zostanie zwolnionych i jednocześnie bardzo kluczowe osoby wyjdą z firmy, to pytanie, co dalej z rozwojem całej spółki, bo tak naprawdę zaimplementowanie nowych pracowników może trwać kilka miesięcy, a może nawet trwać rok, więc to nie jest bezpieczne dla rozwoju OpenAI, dla rozwoju Chata GPT czy innych rozwiązań, żeby tak duża kadra się zmieniła, więc ja z perspektywy osoby, która jest po 7 latach ekonomii, doktorat i tak dalej, nie skończono oczywiście doktorat niestety w 7 lat, to mam taką perspektywę, że pod kątem rozwoju przedsiębiorstwa to nie jest najbezpieczniejsze działanie, w związku z tym też jaki OpenAI ma wpływ na gospodarkę, to nie jest też najbezpieczniejsze działanie, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki w ogóle, więc dużo się tutaj wydarza, pytanie też, Kuba, co ty o tym myślisz? Mogę się tylko zgodzić i co innego też jest to właśnie, o czym powiedziałeś na początku, czyli przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo to sobie może być przedsiębiorstwo i trochę mało mnie interesuje, czy Apple ma przejściowe problemy albo jakakolwiek inna firma, bo to jest tylko firma. Natomiast tak jak powiedziałaś, to co jest najważniejsze, to jest jeden z kluczowych elementów teraz rozwoju gospodarki w ogóle, zwiększenia wydajności ludzi, więc to dla wszystkich może wpłynąć niestety, plus jeszcze osobny wątek tego, co pewnie sobie jeszcze dzisiaj poruszymy, że mogą być po prostu też zmiany na tym elemencie neutralności, powiedzmy, tych narzędzi OpenAI-owych, które zawsze starały się stać na straży tej właśnie demokratyzacji AI. Tego się najbardziej boję, szczerze mówiąc. Nie wiemy, co będzie pod nowym kierownictwem.
Właśnie Tymczasowe jest oczywiście fajne, ale... Do rozwinięcia, z twojej perspektywy, jako osoby, która w Escoli zarządza właśnie AI, wdrażaniem tego typu rozwiązań, no bo tak jak mówisz, demokratyzacja AI to jest ważny element, którą sam Altman propagował, a Tak. teraz, no, w którą stronę to pójdzie? No właśnie, tego się trochę boję, bo jeżeli to pójdzie w stronę jakiegoś korporacjonalizmu, to bardzo możliwe, że po prostu będzie to już jakby służyło tylko i wyłącznie zyskom jednej firmy, czy jakiejś grupy interesów, że tak powiem. I tego się trochę boję, no bo tak, faktycznie udawało się do tego momentu. Zobaczmy, że też o tym wspominaliśmy, jak wcześniej rozmawialiśmy, że żadna firma jeszcze na świecie nie zrobiła tak dużo dla AI, dla ludzkości, jak OpenAI. Oczywiście Google też jest blisko, żeby to było jasne. Też starają się to robić, ale jednak de facto niecały rok od uruchomienia czatu GPT zna go większość ludzi. I jest w stanie sobie za pomocą jego zautomatyzować swoją pracę, zrobić coś lepiej, zrobić coś szybciej. Tak jak powiedziałaś, ja się zajmuję wdrażaniem AI w firmach, co tutaj widać zresztą na mojej tablicy. I generalnie to też sprawia, że po prostu możemy sprawiać, że inne firmy są wydajniejsze, że po prostu mogą pracować efektywniej. No i troszeczkę to jest zaskakujące, że takie decyzje, no bo mówiąc krótko, może nam tego zabraknąć, albo może być po prostu zatrzymany trochę ten rozwój, albo troszeczkę będzie wolniej się rozwijało to AI, bo tak jak powiedziałaś, no, bardzo dużo kluczowych osób się posypało, a przypominamy, to jest news z jednego dnia. Czyli te 5 osób jednego dnia tak naprawdę wyleciało, nie? No bo właśnie, tak sumarycznie to już 5 osób, to jest w ogóle niesamowite, bo jak wczoraj wieczorem kładłam się spać, to byłam z taką myślą, to już mamy jedną osobę, która poszła z zespołu i to już był szokujący news wtedy dla mnie. A teraz okazuje się, że to nie jest jedna osoba, tych osób jest zdecydowanie więcej. No to pytanie teraz jeszcze, co w ogóle było powodem, tak spróbujmy sobie przeanalizować. Oficjalny announcement jest taki, że się nie dogadywali. Dobra. Business Insider pisał, że no dobra, się nie dogadywali, ale tam jeszcze chyba był jeden wątek, teraz muszę sobie otworzyć tego Business Insidera. Coś było pogłębione. Przepali też dużo pieniędzy generalnie. Też tam była taka informacja. Gdzieś tam chyba na samym końcu tego było. No co też oczywiście może być z tym związane, no bo jednak startup, który nie zarabia, nie wiem czy oni już w końcu byli na plusie, ale taki, który jednak jest misyjny, nie zarabia, no i w końcu muszą przyjść takie decyzje, co zrobić, żeby jednak on zarabiał na siebie, więc to też jest ciekawe. Kolejna rzecz, która myślę, że też mogła mieć wpływ na to, że jednak go zwolniono, to posłużę tutaj cytatem z Wall Street Journal, to są kontrowersyjne w ogóle wypowiedzi sama Altmana i to jest coś, co według mnie mogło mieć wpływ na tą decyzję, mianowicie w tym akurat wywiadzie w The Wall Street Journal był taki wywiad z samym Altmanem i Mirą Murati, która teraz właśnie jest tym interim CEO, gdzie rozmawiali między innymi na temat właśnie Open AI, na temat czata GPT czy na temat GI i tam padło takie pojęcie jak medium human, więc tutaj właśnie w ramach tego wywiadu jest, że jest to pojęcie medium human, które w zasadzie sam Altman z jednej strony podaje i propaguje i to jest jakby taka osoba, która ma skille nie do końca eksperckie, specjalistyczne i może być łatwo zastępowalna przez rozwiązania AI, między innymi przez ChatGPT. No i w związku z tym ta praca będzie najszybciej zastępowalna, najszybciej ci pracownicy nie będą potrzebni. Generalnie spoko, bo ChatGPT jest w stanie usprawnić ich pracę, ale trochę to dzielenie ludzi na medium human i na innych, no mi się przynajmniej nie spodobało. Ja rozumiem, że tutaj w komentarzach zaraz pewnie nam się posypie burza, że ludzie nigdy nie są równi, nie byli równi i tak dalej, więc możemy podywagować na temat różnych komunizmu i tak dalej, ale o co mi chodzi, że dzielenie ludzi na medium human i może higher human, to trochę przypomina mi sceny z Black Mirror, czyli że mamy ludzi, którzy są łatwo zastępowalni i przez to może nie będą zarabiać, może się pojawi dochód gwarantowany, a może nie, a ci wyżsi, to co z nimi, tak? Oni może będą mieli większe możliwości, większe prawa, o co tu chodzi? W ogóle ten podział na medium human i innych bardzo mi się nie spodobał i mówię, i z perspektywy ekonomicznej i społecznej, więc ciekawa jestem też, co ty o tym myślisz, a linka do tego wywiadu już też wam wklejam na czacie. No tutaj mamy odmienne trochę poglądy, w takim sensie, że jakby rozumiem, że to jest, tak jak też ci mówiłem, ja nie oglądałem akurat tego wywiadu, natomiast jest to na pewno coś dziwnego, chociaż jestem trochę w stanie zrozumieć może intencje, a na pewno jest to coś takiego, co jest niepopularną, nazwijmy to, opinią i jest na pewno niewyważone z jego strony, to się zgadzam, ale z drugiej strony ja akurat uważam sama Altmana za osobę jedną z najbardziej wyważonych z tych wszystkich zwariowanych CEO w Dolinie Krzemowej, po prostu
dlatego że on ma na sobie ogromną odpowiedzialność i też jak udało mi się uczestniczyć w tym spotkaniu właśnie w Warszawie z nim na żywo, bardzo podobało mi się, jak on bardzo mocno powtarza, że oni powinni być ograniczeni, bo oni wiedzą, że mają moc większą niż bomby atomowej, oni przede wszystkim muszą tą demokratyzację wprowadzić w AI, żeby każdy miał równy do tego dostęp. Więc rozumiem, może ma czasami dziwne opinie, czuję się, jakbym o Korwinie mówił, ale... Chodzimy mocno w politykę, dokładnie, to już jest takie riski, więc mam nadzieję, że gówno burza w komentarzach zaraz się nie pojawi, ale rzeczywiście, no tutaj ciężko jest oceniać, jeżeli się nie siedzi w jego głowie, prawda? No. Tak, ale z drugiej strony mówię, jakby efekty jego pracy są jasne, faktycznie udaje im się to demokratyzować, tak jest, dużo osób właśnie pisało komentarze, żarciki, że pierwszą osobą zastąpioną przez AI jest jej CEO, także... A ja dzisiaj właśnie wrzuciłem sobie na relację, że w ramach protestu usuwam AI z moich programów i będę teraz już bez tego. Tak, pozdrawiamy Sebastiana, moich znajomych pozdrawiam, oczywiście widzę, że to ich jest sporo. No właśnie widzę, że jest sobota, my tutaj w ogóle na kanale i Anna Pro i na programistyczne świry, w ogóle tak pozdrawiamy subskrybentów i jednego i drugiego kanału, dywagujemy na temat przyszłości AI, przyszłości w ogóle świata, zaraz tak dalej wyjdzie. No ale a propos takich dywagacji, widzę, że Mateusz zadał ciekawe pytanie, tak kontrowersyjne, czy sztuczna inteligencja może wielbić Boga? No idziemy na grubo, nie wiem, czy to jest temat dzisiejszego odcinka, nie wiem, chcesz się podjąć tego odpowiedzi, Kuba? Mogę się podjąć, ja wiem, co by napisał ChatGPT na pewno, napisałby, że jako model językowy nie jest w stanie odczuwać emocji, ale zachęcam do eksperymentu myślowego, a propos, jak już jesteśmy w takich tematach, napisać mu, a teraz się wczuj, że jesteś sztuczną inteligencją, która ma samoświadomość, czy byłbyś wtedy w stanie wielbić Boga? Jestem ciekawy, co by odpowiedziała. No, to jest sobie dobry test. Dajcie znać na czacie, jak wpiszecie tego prompta, zobaczymy, jakie są odpowiedzi. Dobra, tak Mateusz Nowiński z kolei pisze, sam Altman zwolniony, czas na sama Ceterelmana. Dobra. Grubo lecimy, tak grubo. Jest. Może pójdźmy jeszcze do powodów nieoficjalnych, jakie tutaj mamy. Mamy dwa jeszcze takie ciekawe wątki. Tutaj udostępniłem jeden. Jest na przykład Oskarżenia siostry, do tego chcesz przejść? Wiesz co, teraz na razie jeszcze mam to. Lecimy z teoriami spiskowymi. Tak, teoria spiskowa, jedna z kilku. Ja mam swoją drogą, ale nie wiem, czy się mogę nią dzielić. Ale to jest taka, że był wyciek generalnie jakichś danych, bardzo duży i tutaj ktoś sobie połączył troszeczkę kropki, wypisał właśnie, co się konkretnie działo. Właśnie, że było przedstawienie jakby nowości w czacie GPT, w GPT4 Turbo zresztą, o którym będziemy kiedyś tam rozmawiali na pewno. Nagle kilka dni później, Microsoft powiedział swoim pracownikom, żeby nie korzystali z czatu GPT, bo mają obawy o bezpieczeństwo. Kilka dni później okazuje się, że nie można się zapisać do czatu GPT+. To jest ciekawe, bo to jest wersja płatna, po prostu nie można aktualnie jej kupić. Tak jakby firma nie chciała zarabiać, w ogóle o co kaman? Dlaczego firma nie chce zarabiać, żeby ludzie podłączali się do wersji płatnej? I najlepsze, że ja tego nie zauważyłam, tak jak wspominałam, że ja tego nie zauważyłam, bo ja mam i tak płatną wersję czata GPT-4 od jakiegoś czasu, jak tylko uznałam, że jest dla mnie to mega potrzebne, więc od początku tego roku, więc nie zauważyłam nawet tego newsa, a ty, tak jak mówisz, no, było to zablokowane dla nowych użytkowników, więc to jest niesamowite. Tak. No oficjalne tłumaczenie było takie, że po prostu po tej konferencji bardzo duże było zainteresowanie i serwery nie wytrzymują. Ja generalnie kupuję to, ale według tej teorii spiskowej mogło być inaczej. I kilka dni później zwalniają sama Altmana i być może jakby tutaj konkluzja jest oczywiście taka, że był jakiś bardzo duży wyciek danych, o którym nie chciał po prostu powiedzieć, tak? Tak. I to by trochę też tłumaczyło, wiesz, no mimo, że ja nie jestem daleka od teorii spiskowych, ale akurat to by tłumaczyło to, dlaczego też zwolnili head of risk. Ten news dosłownie sprzed godziny, czyli dlaczego człowiek od ryzyka został zwolniony. To, że mieli... On sam się zwolnił właściwie. Okej. To tych trzech Polaków sami się zwolnili, tak. No, to też jest ważny element tej historii, bo zobacz, bo jeżeli zwolnili sama Altmana, tłumacząc, że rozjeżdżają im się wizje, dobra, jestem w stanie to kupić, ale jeżeli tutaj jeszcze kolejne osoby odchodzą, na przykład właśnie te osoby od ryzyka, to może mieć związane z tym, że coś, nastąpił jakiś wyciek danych, stało się coś z naszymi danymi. Ciekawa jestem, co z moimi danymi, ale ciekawa jestem, jaki to będzie miało wpływ na mnie i na moich klientów, ale mogło się coś takiego wydarzyć, że to jest grubsza sprawa, której my jeszcze teraz nie wiemy. Tak. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek a propos, bo jeżeli by tak faktycznie było, to ja się w ogóle nie dziwię, że sam Altman o tym nie mówi, bo to byłaby to wielka klęska dla nich, bo jakby bezpieczeństwo jest jedną z głównych, kluczowych rzeczy. Pamiętasz, mieliśmy dzisiaj rozmawiać o w ogóle wdrażaniu AI w przedsiębiorstwa i tam jeden z głównych punktów to było, co z bezpieczeństwem, nie? To jest bardzo często przewijający się wątek. Więc jakby się okazało, że słuchajcie, wyciekły wszystkie dane, no to trochę słabo.
No właśnie to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ale przejdźmy może jeszcze do innych powodów, dlaczego on mógł być zwolniony. Ja mam takie porównanie do tej sytuacji, która jest teraz, z porównaniem, kiedy Steve Jobs został zwolniony ze stanowiska prezesa w 1985. Tam był bodajże jakiś konflikt z dyrektorem zarządzającym, jeżeli dobrze pamiętam, ale oczywiście poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo to był 85 rok, mnie jeszcze na świecie nie było. Natomiast tamta sytuacja wiązała się z tym, że Steve Jobs mają bardzo futurystyczne poglądy, bardzo do przodu chciał rozwijać cały produkt i to jest super. Jeżeli jesteś CEO, musisz nadawać kierunek temu, co się dzieje. Natomiast to się trochę nie spodobało zarządowi i ta wymiana zdań, ta różnica zdań powodowała, że był rozjazd i zwolniono pomysłodawcę, założyciela, zwolniono ze stanowiska CEO. I tu ja bym to teraz porównała analogicznie, czyli że no tutaj też mamy taką sytuację, że pomysłodawca, że główny driver jest zwolniony. I już abstrahując od tego, czy komuś, abstrahując od tych wszystkich rzeczy, o których teraz dzisiaj mówiliśmy, chodzi też o różnicę wizji. Czyli że może ta wizja rozwoju OpenAI nie spodobała się zarządowi. Mówiłeś o tym Orbie na przykład. Może jest coś więcej poza tym, co widzimy pod powierzchnią, coś jeszcze się dzieje, czego nie rozumiemy, a do czego sam Altman może dążył. Bardzo możliwe. Tak może dla kontekstu, dla osób, które nie kojarzą aż tak bardzo, sam Altman jest bardzo znaną postacią. To nie jest tylko i wyłącznie jedna z osób związana z OpenAI, czy były CEO już. Natomiast on jest z Y Combinatora, czyli największego akceleratora w ogóle startupów na świecie. W związku z czym on ma dużo szalonych pewnie pomysłów i rozmawialiśmy właśnie o jednym z takich pomysłów, który bardzo mnie chciał, żeby go realizował teraz po OpenAI, bo on jest taki trochę szalony, trochę taki NWO i w ogóle, no bo generalnie to przykłada się oczy do takiej wielkiej kuli, ona skanuje naszą siatkówkę i dzięki temu możemy płacić dziwne rzeczy. Myślę, że lepiej może spożytkować swoją energię, ale to nie mi oceniać. No właśnie o to chodzi, ale to też jakbyś mógł podesłać tu na czacie ten news, bo ja o tym usłyszałam od ciebie po raz pierwszy, więc to jest w ogóle ciekawe. Tak jakby ciekawe w związku z tym, no, w którą stronę mogą pójść te rozwiązania. I ja bardzo lubię innowatorów, bardzo lubię obserwować to, co się dzieje w Dolinie Krzemowej. Jak byłam w San Francisco, to miejsce jest dla mnie mega, mega inspirujące. To otoczenie tych ludzi, otoczenie w ogóle takiej energii bardzo startupowej, innowacyjnej. Natomiast to pytanie, gdzie jest krok może trochę za dużo, gdzie jest za dużo futurystyki, a gdzie jest za mało merytoryki. Więc zgadza się. Tutaj, tak, granica myślę, że jest taka cienka. O, pozdrawiamy Marcina Meissnera, nawet Fejmy dołączyły do nas na live. Siemka, super, witamy pięknych prowadzących, witamy Marcina. No Marcinie, dawaj znać, co ty o tym myślisz, bo też myślę, że z perspektywy przedsiębiorcy od wielu, wielu lat, który prowadzi firmy, to też możesz mieć ciekawy punkt widzenia, także dawaj znać też, co ty o tym myślisz. Okej, ale a propos przedsiębiorców, to Jakub, może o nowym CEO, o Mira, tak? Osoba, która się pojawiła tutaj jako interim manager, interim CEO, to ona nie jest nową osobą w zespole, ona jest CTO, Chief Technology Officer. Widać, że to jest osoba bardzo, z mojej perspektywy, bardzo wyważona w wypowiedziach na przykład o ChatGPT4. Widać, że bardzo dyplomatycznie się wypowiada, nie zdradza za dużo informacji, jest mniej kontrowersyjną postacią niż sam Altman. Więc ja co do tego wyboru się zupełnie nie dziwię, że ona została wybrana jako interim CTO. Nie wiem, czy będzie in the long run, ale myślę, że wybór był dobry. Pytanie, jak to jest z twojej perspektywy? Ja też tak samo uważam. No wiesz, biorąc pod uwagę profil działalności tej firmy, to jest firma typowo technologiczno-researchowa, bo taka ona jest. To nie jest firma nastawiona na razie jeszcze na zysk i pewnie, jak sami mówili, przez długi czas nie będzie, to mogli wybrać jakichś menedżerów, którzy nie mają nic wspólnego z technologią, a jednak wybrali na CEO, no CTO, czyli mówiąc krótko osobę, która jest najbardziej pewnie tam kompetentna do tego, więc jakby z całego tego z mojego smutku newsów to jest jedna jakby radość, że faktycznie wybrano osobę, która wydaje się, że się tam nadaje. Natomiast no niestety, tak jak powiedziałaś, to jest tymczasowe CEO, więc jakby nie wiadomo tak naprawdę, kto będzie w dłuższym ranie. No właśnie i znów, no właśnie ciekaw jestem, jak będzie dalej, bo ja też u siebie na LinkedInie pisałam w poście, że no, może ona jest właśnie lepszą kandydatką, ale właśnie nie na dłuższą metę, no bo ona może być fajną osobą na teraz, ale jeżeli firma przychodzi teraz aż takie zmiany, to być może to wcale nie jest dobra idea, bardzo nie jest dobry pomysł, angielski z polskim, nie jest dobry pomysł, żeby ona została na dłużej. Pytanie, czy na przykład ty widzisz kogoś też z racji tego, że bardzo mocno obserwujesz i tą firmę, i rozwój AI, czy widzisz kogoś, kto mógł być innym potencjalnym następcą, sam wewnątrz firmy, czy może będą szukali na zewnątrz? To jest ciekawe w ogóle pod kątem ekonomicznym, ale też rozwoju w ogóle tych rozwiązań. Nie mam pojęcia, w jakim kierunku pójdą. Coś czuję, że mogą w kierunku pójść zewnętrznym. Ja jestem obóz murem za Altmanem i przywrócenie go na stanowisko. Będziemy robili petycję teraz, że niech przywrócą sama Altmana, tak? Bo inaczej nie będziemy korzystać z czatu GPT.
Ciekawe, jak taki ruch by się przyjął, tak? Nie korzystamy z czata GPT, więc no dopiero jak wróci do stary CEO, stary na nowego, no to wtedy będziemy znowu korzystali z czata GPT. Nie wiem, czy to przejdzie, bo ja już jestem tak uzależniona od czata GPT. Też. No właśnie. Nie wiem, jak też inni nasi słuchacze, dajcie znać, jak często korzystacie z czata GPT. Natomiast w momencie, kiedy, tak jak mówisz, był wdrażany ChatGPT4 w zeszłym tygodniu, ja jakoś nie skojarzyłam, że to jest ta data, że to jest ten dzień, że to może być dla mnie takie istotne. No dobra, jest zmiana systemu, spoko. To tak jak potraktowałam to jak kolejną zmianę systemu. Ale problem w tym, że ja sobie tego dnia zaplanowałam jedno ważne zadanie, które miało mi razem z pomocą czata GPT zająć godzinę. Spoko, tak jakby wiem, że mam jakiś wkład, wiem, że mam czata GPT, mam odpowiednie w głowie prompty, które chcę użyć, spoko, pójdzie dobrze. Poza tym miałam konferencję, szkolenie i tak dalej. I siadłam do czata GPT i ku mojemu zaskoczeniu on nie działał. Cały dzień nie działał, więc moje zadanie, które miało mi zająć godzinę, zajęło mi ponad 2,5, prawie 3 godziny. Więc no ja już jestem na tyle uzależniona od czata GPT, że nie wyobrażam sobie, żebym z niego nie korzystała. Oczywiście są inne rozwiązania, Google Bard, tak, Bing, ale no na ten moment na język polski one sobie nie radzą za dobrze. Ja jakby nie patrzę, to głównie jeszcze pracuję z klientami polskimi, trochę z zagranicznymi, no ale nie na aż taką skalę, więc dla mnie, dla osoby, która dużo korzysta z Generative AI właśnie w kontekstu czata GPT, no odcięcie się od niego byłoby mega trudne. Tak, no myślę, że to jest dla wielu niemożliwe, ja też jestem tak uzależniony od niego, w ogóle od AI w swoim życiu. Co jest w ogóle ciekawe też, można też kiedyś w ogóle na ten temat podywagować, dlaczego tak jest i czy to jest bezpieczne, ale z drugiej strony, jak ktoś powie, że jest uzależniony od tego, że samochodem dojeżdża do pracy, no to też jakby mu zabrali samochód albo prawo jazdy, bo za szybko jechał na przykład, to też jest ciężko, nie? Jakby to jest po prostu narzędzie, trzeba korzystać póki jest, ale tak, w ramach protestu nie będziemy się odcinać od czatu GPT. Raczej nie. Marcin pisał, że niepokojąca jest tak szybka zmiana na czele OpenAI, idealne pod teorie spiskowe. Tak, więc zdecydowanie. Myślę, że mogli stworzyć. To może powiemy sobie jeszcze o dwóch, zanim pokażemy jeszcze mój ekran, to będzie teraz, uwaga, bardzo dziwna teoria spiskowa, że jakieś grupy interesu rządu światowego przejmują AI. Dobra, a teraz jeszcze jedna, to jak możemy udostępnić tutaj, to już jest taka mniej śmieszna, bardzo długi artykuł, ja wam go też tutaj wkleję. A, ten o siostrze, okej. Tak jest. Ciekawy wątek pojawił się, że podobno, nie wiem, czy takie rzeczy w ogóle można mówić na YouTubie i tak dalej, ale postaramy się najwyżej nas zbanują tam. Dokładnie. No, siostra sama Altmana twierdzi, że on ją wykorzystywał seksualnie, kiedy była bardzo mała, mówiąc krótko. Więc jest to gruby zarzut. Natomiast ciekawe dosyć jest, że ona, w ogóle nie wiadomo, czy to jest ona, tak by the way. Są domysły, że prawdopodobnie tak, ale ma konto na Twitterze, którym już od 3 czy 4 lat tak pisze. I ona to pisze dosyć jasno i wyraźnie. Tu możecie sobie to przeczytać, bo tu jest tego naprawdę bardzo dużo. Tu są cytaty. Ona bardzo lubi o tym mówić. To jest w ogóle coś, czego ja nie słyszałam. Takie rzeczy? O masakra. Tak. No i tutaj też właśnie część osób twierdzi, że to może być z tym związane, tylko dziwne by to było, że tak jak mówię, te konto na Twitterze jest dosyć już od dawna aktywne. Tak. Ciężko powiedzieć. W ogóle to konto ono sprzedaje swoją drogą swój profil na OnlyFans, więc też jakby taki jest cel tego konta trochę na Twitterze. Więc ciężko powiedzieć, ale dużo wskazuje na to, że to faktycznie jest jego siostra i są jakieś dowody, tu jest właśnie przeprowadzony cały taki wywód, że być może faktycznie coś takiego się działo, więc tutaj też jest taki bardzo wątek, niefajny i na pewno, że tak powiem, interesujący po prostu w tym kontekście. No, dokładnie, ale to ciekawe, ale jeżeli mówisz, że to konto istniało wcześniej, to dlaczego nikt wcześniej nic z tym nie zrobił? Dlaczego wcześniej Altmana nie zwolnili? Pytanie, czy to teraz może nabrało na znaczeniu? Ale w ogóle nie słyszałam o tym, w sensie słyszałam, że jakieś są sytuacje, że była jakaś sytuacja, ale nie wgryzałam się co, a to jest dalej hardcore, o matko. Bardzo duży hardcore i to mówię, tam można sobie zobaczyć, bo ona często na relacje wrzucała jakieś rzeczy typu właśnie jakieś z podpisami, to możemy to pokazać, tak, coś tutaj zaraz pokażę, coś tam wrzucała, tak, jakieś tam informacje, że ktoś tam dotykał ją i tak dalej, więc to było takie naprawdę hardkorowe zarzuty, takie jakby dosyć jednoznaczne z jej strony. Tak, ale w ogóle straszne to jest, ale jeżeli mówisz, że ten profil jest jednocześnie podpięty pod OnlyFans, to ja nie wiem, czy to nie jest trochę tak pod reklamę, tak to może wyglądać. No właśnie niektórzy twierdzą, że tak może być, nie? W sensie to jest ciężko coś takiego ocenić tak naprawdę, nie? Tak, mega kontrowersyjny. No ja mogę powiedzieć, co najmniej z perspektywy osoby, która słyszy ten news po raz pierwszy i z perspektywy kobiety, rzeczywiście mega słabo, ale pytanie, dlaczego ona się aż tak tym dzieli publicznie, bo jeżeli ktoś był w ten sposób krzywdzony, no to wątpię, żeby tak często sobie tym dzielił publicznie. To też nie jest dla mnie coś takiego standardowego, normalnego, nie chcę użyć słowa normalnego, bo to może być dwojako zrozumiane, zaraz coś mnie będzie potem cytował, ale chodzi mi o to, że raczej bym się tym nie dzieliła, jakbym była w takiej sytuacji, w ten sposób. Tak, w sensie są od tego służby odpowiednie, szczególnie, że raczej chłopowi kasy nie brakowało, więc myślę, że mogłaby jakoś wyegzekwować jakąś sprawiedliwość.
Ale no nie chcę mówić ani, że to jest prawda, ani to nie jest prawda. To jest jedna z tych teorii, które tutaj gdzieś się pojawiają po prostu. No jest na pewno jedna z takich bardziej hardkorowych. Tak. No dobra, czy coś jeszcze do tego obrazka powinniśmy dodać? Powiedzieliśmy o kilku rzeczach, które mogły mieć wpływ na tę decyzję. Jedno, że się nie dogadali na górze, zarząd, tak? I OpenAI nie dogadał się z Samem Altmanem w kontekście czy tego, co się teraz działo, czy może jakiegoś potencjalnego wycieku, czy może tego, co się będzie działo później. Potem ta rezygnacja Brockmana, czy w zasadzie najpierw wywalenie go, a potem jego rezygnacja. Oskarżenie siostry to kolejna rzecz. Kontrowersyjne poglądy Altmana, które może nie dla wszystkich są kontrowersyjne, dla mnie były, ale tak jak mówisz, to nie do końca każdy jest kontrowersyjny. Lepsi kandydaci może na CEO. Coś jeszcze do tego obrazka powinniśmy dodać? No myślę, że taki najważniejszy to tyle. No, pamiętajmy, że jesteśmy niecałą dobę po tym wydarzeniu, a już tyle jest domysłów, więc jakby myślę, że kolejne dni, kolejne tygodnie dużo też nam pokażą i będzie na pewno sytuacja ta rozwojowa po prostu. Albo się nigdy nie dowiemy, jak było naprawdę. Też tak może być. No dobra, jak myślisz, co dalej w takim razie? Czyli jesteśmy w sytuacji, gdzie dywagujemy, jak to mogło być, ale jak jesteśmy w tym momencie, w sobotę 18 na bieżąco to komentujemy, to co dalej może się wydarzyć? Dajcie też znać w komentarzach, co wy myślicie, co dalej się może wydarzyć, w którą stronę to pójdzie, albo jakie może byście wy dodali elementy do tej układanki. No z mojej perspektywy, no dobra, jest sobie Mira jako tymczasowy CEO, z mojej perspektywy na bank ją zmienią, bo ona jest CTO, ona ma inne kompetencje, inne skille. Na CEO trzeba mieć trochę inne jednak umiejętności, więc z mojej perspektywy pewnie ją, no może nie dzwonią, tylko przesuną znowu na rolę CTO. Co jeszcze może się wydarzyć? Wiesz co, możemy też potem, tu też fajny komentarz się pojawił a propos Microsoftu. Do niego teraz dojść, to też jest dobre. Dobra, to mamy dwa. Dziękujemy za komentarz. Fajnie, że tutaj się kolejni angażują, także super, że skomentowałeś, bo to do tego obrazka też może być ciekawe. Kasper super uczy Pythona, tak jakby ktoś pytał. Więc tak, jeżeli chodzi o to, co pisze Kasper, to jest w ogóle bardzo fajne pytanie, chętnie zobaczyłbym taką analizę, ja tego nie wiem, ale jestem bardzo ciekawy faktycznie, jakie są te powiązania, bo myślę, że to też mogłoby nam dużo powiedzieć. Jeszcze też fajny komentarz tutaj Junior Dev mamy o Microsoftie. Tusk jest winny? Nie, to nie to. Wiesz co, Tusk wyżej? jest winny, wina Tuska? To ten komentarz ma na myśli? Nie, wyżej. Jak coś, to wszystko wina Tuska. Zawsze. To widzicie? Widzicie? Wybraliście Tuska i teraz już nie ma Sama Altmana z nami. Po wyborach, idealny temat. Ale może też o to chodziło, nie? No wybory w Polsce, to stwierdzili, że tam też coś pozmieniają. To już niepotrzebni są. Już zrobili swoje boty, nakarmili. Tak, a propos Microsoftu, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Myślę, że to jest kilka wątków, które warto wspomnieć. Pierwsza jest taka, mówiliśmy o tych kontrowersyjnych trochę wypowiedziach Sama Altmana. Dla mnie się podobało akurat, że on taki jest luźny i trochę nie patrzy, no jest taki bardzo mało oficjalny i na przykład na tym keynote'cie, czyli najważniejszej tak naprawdę prezentacji najważniejszego wydarzenia AI-owego roku, od 2 tygodni przynajmniej, to no to tam jakby zaprosił na CEO tak, Microsoftu na scenę i jakby bardzo wprost sobie trochę śmieszkował, trochę sobie żartował, trochę sugerował, że w sumie wiecie, trochę więcej tych miliardów nam jest potrzebne, dolarów, żeby tutaj cokolwiek zrobić, więc to jest fajne i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak sobie zobaczycie tam, wrzucaliśmy wcześniej, Aniu chyba wrzucałaś, nie? Linka do Business Insidera, tam jest też informacja, że właśnie Microsoftu pracownicy byli w szoku. I nawet tak oficjalnie pisząc, że wspierają oczywiście nowego CEO i wspierają OpenAI, bo ich uwielbiają, to i tak użyli tam takich słów, że właśnie dokładnie nawet to jest zaznaczone. Tak, że byli całkowicie zszokowani, więc nawet dla Microsoftu tutaj myślę, że to było faktycznie... Zresztą ja nie sądzę, żeby tu Microsoftowi się taka zmiana podobała w ogóle. No ciekawe, ktoś też był driverem tej decyzji. Czy to wyszło od jakiegoś jednego konfliktu, kilku osób, przyszła grupa ludzi, no tu też nie wynika wprost, to co jest ciekawe, wiesz, nie wynika wprost z tego artykułu, może to znowu teoria spiskowa, ale nie wynika wprost z tego artykułu, jak zespół się odnosił do Sama Altmana. My go możemy lubić, podziwiać, ja mogę nie lubić jego kontrowersyjnych poglądów, ale generalnie bardzo go podziwiam za to, co robi, żeby nie było. Ja też jestem za tym, że on naprawdę jest świetnym człowiekiem, futurystą, natomiast tutaj z tego artykułu wprost nie wynikało, czy zespół był za nim. Tu jest informacja, że zespół jest zadowolony, że Ilya zostaje, główny naukowiec współzałożyciel, członek zarządu, że nadal jest z nimi, że oni się cieszą z tego, że jest szanowanym liderem, ale tu nie było informacji, że że Sam Altman jest szanowanym liderem. Nie było informacji, że zespół stoi za nim murem, przestali pracować, linia produkcyjna stoi, bo nie będziemy pracować, dopóki nie ma Sama Altmana. A były przecież w historii ekonomii różne tego typu sytuacje, że no jeżeli prezesa zwalniali, to cały zespół przestawał pracować, bo uznawali go za największego lidera w firmie i nie stwierdzili, że nie zrobią nic, dopóki go nie przywrócą.
Tutaj minęło 24 godziny od tego newsa, nie ma takiej decyzji. To jest no, ale zwalniają się kluczowi pracownicy, więc też ciężko powiedzieć, czy tak nie będzie de facto, nie? Jest weekend, jakby nie patrzeć. Zobaczymy, jak będzie. To jeszcze poproszę ostatnią teorię spiskową tutaj u mnie wyświetlić, a propos Ili, który został. Tak, tutaj. To już jest mocna teoria spiskowa, ale kto wie. To nie przypadek. No, ale to wyjaśnij, bo ja już znam kontekst, ale nasza publiczność jeszcze nie zna kontekstu. Ilia to jest jedna z głównych osób odpowiedzialnych, w ogóle najważniejszych za research w OpenAI i ta osoba została. No i tutaj właśnie jak sam Altman się żegnał, to zaczął od I love you all i to się układa właśnie w imię tej osoby, więc przypadek nie sądzę. Przypadek nie sądzę. Ilia, no kurczę, no ciekawe jestem, jakie też były między nimi relacje, czy zaszłości, bo tego też nie wiemy, ani z artykułów, ani nikt z nas nie pracuje w OpenAI, żeby tutaj się dowiedzieć o szczegółach. Patryk fajnie skomentował, Patryk 𝐝𝐸𝐤𝐚𝐳, pozdrawiamy, znamy, że kiedyś w organizacji 1200 osób, w której pracowałem, zwolnili z dnia na dzień CEO, oczywiście były teorie spiskowe, ale potem życie toczyło się dalej, tylko jakoś wolniej. No może tutaj też tak być, w sumie... Tak. Kto wie, może też to przejdzie po prostu bokiem. Najwyższe osoby na najwyższych stanowiskach być może dostaną po łapkach albo sami się zwolnią, a cała reszta... No wiecie, no pracuję w takiej firmie, że ciężko się zwolnić, nawet jeżeli się coś nie podoba decyzja, pomijając nawet to osobiste sympatie, a jeszcze do tego, co Patryk napisał, no to de facto ja myślę, że tak właśnie będzie, tylko że to też jest trochę ze stratą na nas wszystkich, bo jak się będzie AI wolniej rozwijało, to po pierwsze wszystko będzie wolniej szło, po drugie będę mniej kursów produkował i sprzedawał, bo się będzie mniej zmian. No biznesowo nie pociągniemy tak daleko, ale widzisz, jakby się OpenAI nie rozwijało, no to ja też, mój biznes jakby nie patrzę, teraz jest mocno uzależniony od OpenAI, jeżeli ja sobie automatyzuję różne rzeczy, jeżeli układam procesy marketingowe i takie checklisty w oparciu o rzeczy z OpenAI, oczywiście z naszą wiedzą, z naszym know-howem, ale robimy to po prostu szybciej, tak? Mój zespół nie musi tworzyć koła na nowo, tylko jak dostajemy jakiś nowy projekt, który jest trochę niestandardowy, to research nawet idzie szybciej dzięki czatowi GPT. I znów, ja jestem daleka od tego, żeby stwierdzić, że sztuczna inteligencja, generative AI zastąpi człowieka, bo nadal jest potrzebna nasza kreatywność, ale tak czy inaczej bardzo mocno przyspiesza. W niektórych projektach myślę, że nawet 30% szybciej projekt nam idzie, jeżeli tworzymy strategię marketingową czy sprzedaży, z pomocą właśnie czata GPT. To widać w bardzo wielu miejscach. Generalnie jest na przykład taka ciekawa rzecz w programowaniu akurat, że można tak szybciej programować. Ja nie mówię o takim wspomaganiu się sztuczną inteligencją w programowaniu, bo to też jest fajne, też można mieć boosta, ale w ogóle zrobienie czegokolwiek, co jest skomplikowane, już nie trwa miesiące, tylko czasami tygodnie. I ja powiem szczerze, na przykład ostatnio mam taki szał, że robiłem praktycznie jeden proof of concept jakiegoś produktu na tydzień przez 5 tygodni pod rząd, bo tak to szybko po prostu idzie z AI. Jeszcze raz, to jest coś, jeszcze raz jak? Jeden proof of concept i to po godzinach wieczorem, jeden na tydzień produkt, nie? Czyli na przykład robiliśmy sobie automatyczne zapraszania na LinkedIna, bardzo fajne takie, że nawiązuje kontakt z kimś i go poznaje, jakieś bazy wiedzy firmowe, jakieś automatyzacja maili, tego typu rzeczy. I tak mówię, jeden na tydzień można robić, gdzie kiedyś to trwałoby tygodniami albo miesiącami takie zrobienie czegoś takiego. Więc to przyspiesza tak bardzo, że nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy czasami. Tak, wow, to jest mega. Junior Dev pisze, że dla juniora zamiast nie robić, znaczy zrobić dzięki AI. Z perspektywy programistycznej, no rzeczywiście. No, znów była taka teoria, nie chcę znowu używać tego pojęcia medium human, ale była taka teoria i to chyba Harvard zrobił taką analizę, jak znajdę to wyślę wam na czacie, że najbardziej rozwiązania typu generative AI, i tu było chyba bodajże nie było tylko analizowane chat GPT, tylko in general, że najbardziej pomogą tym ludziom, którzy są na takim średnim stopniu kompetencji albo właśnie na niskim stopniu kompetencji, czyli jak ktoś jest taki newbie albo dopiero stawia pierwsze kroki, to nawet o 34% można podnieść jego produktywność dzięki narzędziom generative AI. I to jest mega, no znowu o 1/3 leci to do góry. Ale jak ktoś jest ekspertem, no to jego produktywność może się podnieść raptem o kilkanaście procent. Tam było coś w okolicy 15%. Już pokażę to, bo wiem, o czym mówisz. Niedawno mi to śmignęło. Ciekawe, tak, że no znów AI nie zastąpi ekspertów. Ja jestem pewna o moją pracę, wiem, że AI mnie nie zastąpi. Albo jak podniesie moją produktywność, to tylko, niech będzie nawet o te kilkanaście procent, o te 15%. Ale przecież ilu jest ekspertów na świecie? Ile jest osób, które jednak są na tym średnim wiedzy, na stanowisku średnim szczeblu, jako specjaliści? No to tutaj ma to też ogromne znaczenie. Tutaj pozdrawiam mojego szefa, on to wrzucił.
Tak, dokładnie to, co powiedziałaś. Tak, to pozdrawiamy Krzyśka, mam nadzieję, że nas będzie oglądał. Tak jest, dokładnie, że tutaj nazwali sobie to połowa tam mniej wyskillowanych osób, które korzystały z czatu GPT, akurat tutaj to było konkretnie, 43% dokładnie boosta, natomiast osoby, które są powiedzmy bardziej zaawansowane, czy bardziej wytrenowane, to mają 17% boosta. Ja tylko powiem, że 17% to jest coś, o co warto walczyć, a jeszcze za $20 miesięcznie to jest gigantyczne, bo to w skali roku się robi drugi etat nam tak naprawdę. No tak, no w ogóle to jest niesamowite, czyli 17% finalnie, tak? Dobra, tak. czyli akurat w tym badaniu, bo jest kilka tych badań, tak jak powiedziałeś, akurat to jest jakieś tam jedno z najnowszych, z tego co wiem. Tak. No to jest, i tu jednak był ChatGPT w tym badaniu rzeczywiście konkretnie. W tym akurat ChatGPT, tak. No i widzisz, tak jak mówisz, to jest też taka liczba, o którą na pewno warto powalczyć. O wow, super. Tak. Dobra, mamy też fajne komentarze, widzę tutaj na czacie, czyli Apple od czasu zwolnienia Jobsa też długo dochodził do takiego momentu, że wybłagali, aby go wrócił do Apple. Duże firmy upadają wolniej, podnoszą się też, albo nie podnoszą Nokia. True. W ogóle Nokia zwolnienia ostatnio robię nawet w Polsce tak swoją drogą. Szkoda, bo mieliśmy tutaj dosyć duży zespół taki techniczny, programistyczny. Natomiast tak, no było tak, dokładnie. Ja bardzo się nie zdziwię, jeżeli tutaj historia zatoczy koło i dokładnie to samo będzie po prostu w OpenAI. Ja bym sobie tego tak szczerze mówiąc trochę życzył. Może się po prostu dogadają. Pogodzą się. Tak, pogodzą się, uścisną sobie dłonie, przytulą się i w ogóle wszystko będzie super. Dokładnie. I zapomnimy o tych wszystkich artykułach i tych wszystkich newsach, którym dzisiaj żyjemy. Wow. Weronika pisze, że ja sobie nie wyobrażam życia bez czata GPT. No właśnie, tak jakby jak każdy z nas. I jeszcze 𝐝𝐵𝐸𝐴, chyba tak twojego nika dobrze czytałam, mam nadzieję. Świat teraz leci bardzo szybko, nie lubi próżni, zbyt dużo chętnych, aby załapać się na torcik. To prawda. Bardzo. I a propos tego jeszcze komentarza, możemy jeszcze od Kacpra wyświetlić. Bo bardzo podobnie też napisał. Tak. Pozdrawiam jeszcze raz Kacpra, który komentuje. Również. I ostatnie komentarze może z waszej strony, bo już chyba prawie na wszystko powiedzieliśmy i pomału będziemy kończyć, ale jak macie jakiekolwiek komentarze, wątki, to jest ostatnie 3 minuty, żeby skomentować. Tak, a miało być 10 minut. Czekaj, przełączyliśmy chyba. Tak, Kacper, ja właśnie a propos Kacpra i to, co wcześniej 𝐝𝐵𝐵𝐴, tak mówiłaś? Okej. Myślę, że tak bardzo jest to możliwe. No, że Altman po prostu stworzy konkurencję dla OpenAI. I to może być dobre. Tak, ale przecież to też jest historia Jobsa, czyli Jobs też w międzyczasie, kiedy go zwolniono, go, przestał być prezesem Apple, CEO Apple, to później stworzył swoje rozwiązanie. Nie wyszło mu jednak, jeżeli chciał coś postawić totalnie od nowa. Tam nie mógł korzystać z tamtego know-how z Apple, więc zajął się w ogóle czym innym, Pixarem. Tam ogromny sukces uzyskał i do tej pory Pixar to jest, nie wiem czy największe, ale na pewno jedno z największych studio animacyjnych w Dolinie Krzemowej, a potem znowu wrócił do Apple. Więc no tak nastąpił ten jednak powrót, każdy sobie wybaczył na tyle, ile mógł i powrócił do tego, co robił pierwotnie i robił to bardzo dobrze, więc ja na przykład jestem ogromną fanką Steve'a Jobsa, uwielbiam oglądać jego wystąpienia, jak one są niesamowicie inspirujące, jego wystąpienia też bodajże to był speech na Stanfordzie, kiedy mówił o tym, jak podążać za swoją pasją, no to są niesamowite rzeczy, to jakim był szefem, to jest drugorzędna rzecz, że był jednak mega twardy dla swojego zespołu, jeżeli nie powiedzieć momentami despotyczny nawet, nie? Dokładnie. Więc tak samo tutaj nie mamy takiej informacji, jakim szefem jest sam Altman. W sensie znów w tym artykule w Insiderze czy gdziekolwiek indziej nie ma informacji, czy sam Altman jest szefem typu Steve Jobs, że podkręca śrubę albo nawet aż za bardzo, czy jest szefem wspierającym, czy jest pobłażliwym, czy taki buddy, że się lubimy, czy w ogóle jest jeszcze inna sytuacja. Więc tu mi te analogie ze Steve'em Jobsem bardzo często się w głowie pojawiają. No i ciekawa jestem właśnie, co tam tak naprawdę pod powierzchnią sieci. Tu jeszcze napisał Junior Dev, że zależy od psychiki, albo go to złamie, albo zrobi silniejszym. Ja myślę, że warto też powiedzieć, to jest na tym Business Insiderze też, widać tweety właśnie jego i Brockmana i widać, że oni się tam zachowali z dużo większym wyważeniem słów na pewno niż OpenAI w stosunku do nich. Po prostu podziękowali zespołowi i tak dalej. Jakby generalnie zapowiedzieli troszeczkę, że dadzą znać, co się będzie działo, więc myślę, że sobie poradzą z tym na pewno. Słuchajcie, oni na pewno bezrobotni nie będą. Dokładnie, nawet jeżeli będzie jakaś tam aferka przez jakiś czas, no to i tak tą robotę dostaną. Ale a propos, wiesz, że bezrobotni nie będą, to mi się nie wiem czemu przypomniał case z Johnnym Deppem, że jakieś tam kontrowersje wokół niego, tylko tam to był totalny hardcore, ale że jakieś kontrowersje wokół niego spowodowały, że jednak nie dostawał roboty przez jakiś czas, nie był aktorem. No ale tu mamy show biznes, mamy biznes, to jednak trochę dwie różne rzeczy. Dokładnie.
No chyba, żeby się na przykład okazało, że te doniesienia o jego siostrze są prawdziwe, no to wiadomo, to już by go skreślało, więc scenariuszy jest tak naprawdę dużo. Tak, no to jest bardzo skomplikowany obrazek, więc ja się bardzo cieszę, że z Tobą mogę się o tym pogadać, bo widzę, że mamy i różne punkty widzenia, i różne źródła danych i to jest w ogóle mega ciekawe, że sobie zderzyć takie idee, bo to jak jest konkretnie, to może się dowiemy za jakiś czas, a może wcale, więc fajnie sobie po prostu wyciągnąć wnioski też dla siebie, dla swoich biznesów, też jak nas słuchacie, bo myślcie, jaki wpływ może to mieć na Waszą pracę, bo ja już zaczynam sobie to przekładać na to, jak ja mogę współpracować z klientami, albo co u mnie może to zmienić, albo jakie ryzyka muszę zabezpieczyć. Ty też, Kuba, jak pracujesz w Skoli, to też no na bank będzie miał to wpływ na Twoją codzienną pracę i na Twoich klientów. Pytanie, jak bardzo? No, a w poniedziałek mam bardzo dużo klientów o AI, więc już będę miał o czym im opowiadać. Podeślesz im linka do tego materiału, dokładnie. W ogóle jakbyście mogli, nasi słuchacze, jakbyście mogli udostępnić ten materiał, dać suba, dać lajka, dać komentarz, niezależnie od tego, czy oglądacie nas na kanale Anna Pro, czy na kanale... Kuba, jak? Programistyczne świry AI. Programistyczne świry AI, dokładnie. To tak czy inaczej udostępniajcie, komentujcie, bo nam pomaga to z tą wiedzą docierać coraz dalej i coraz dalej. Dla nas to jest niezwykle ważne. Dla Was to jest tylko chwila, kliknąć share, napisać komentarz albo dać lajka, zwłaszcza kliknąć share. Natomiast dla nas to jest ogromna zaleta, tym bardziej, że wiecie, siedzimy w sobotę od 3 godzin i analizujemy, co się dzieje w świecie AI, zamiast pójść na spacer. W sensie, to tak jest słaba pogoda, więc... Dokładnie. W Polsce jest słaba pogoda, nie mieszkamy w San Francisco, więc lepiej zostać i analizować AI. Ale myślę, że mega fajnie, że dzisiaj się spotykamy. Jeszcze parę chwil na ostatnie komentarze, więc jak macie ochotę skomentować, dać znać, to komentujcie. Natomiast ja myślę, że fajnie, że właśnie, że się tak złożyło, że dzisiaj się widzimy, że w sobotę to nagrywamy na bieżąco i że też bardzo merytorycznie to, tak myślę, to oceniam, że i ty, i ja bardzo merytorycznie do tego podchodzimy, analizując konkretne czynniki tego, co tutaj mogło wpłynąć, bo to, tak jak mówię, może mieć wpływ po prostu na nasze biznesy. I na pewno będzie miało. Dokładnie. Tak jest. Junior A ja to... No, mów. Aż dziwne, że Kuba nie napisał do tego bota, ale do czego? Bo może napisałem, kto wie. To ja od razu pozdrawiam a propos tych wszystkich informacji moich współlasów i Piotra Cieluchowskiego, czyli osoby, z którymi wczoraj spędziłem wieczór i noc właśnie pisząc, co się dzieje, jakie są teorie spiskowe na temat odejścia Sama Altmana. O wow, no właśnie, jakby nie patrzeć, mieli kontrybucję w tym odcinku. Ja też pozdrawiam Patryka, z którym rozmawiałam i sobie komentowaliśmy, co tu się może wydarzyć. 𝐝𝐵𝐸𝐵𝐸 Bebas, Boże, nie wiem jak skomentować, jak przeczytać nazwę, ale Mac pisze, że doświadczenie Jobsa na aucie spowodowało Mac OS. Okej, rzeczywiście, więc w sumie chyba wyszło na dobre. No, dokładnie, więc ja bym tego też nie analizowała jako sytuację zero-jedynkową, jesteśmy w IT, ale mimo wszystko, jako zero-jedynkową, że tylko dobrze albo tylko źle, no bo tak jak tutaj Mac pisze, może to jest potrzebne, żeby kogoś otrzeźwić i to nie mówię, że tylko Sama Altmana, ale że jedną albo drugą stronę. Może zarządowi się wydaje, że bez Sama będzie zajebiście, a wcale tak nie będzie, może samomi się wydawało, że już ma mega władzę. Nie wiemy, może mu sodówka do głowy uderzyła i potrzebował tego otrzeźwienia. Nie wiemy tego, ale i obie teorie są możliwe, ale w efekcie może być tak jak w Macu, tak? Zresztą jak Apple. Powstanie z tego jeszcze nowe, innowacyjne rozwiązanie. To jest myślę, że super wkład. Oby tak było. Tak, dokładnie. Więc dzięki Mac w ogóle za taką opinię. Ty znasz jeszcze może, Kuba, jakieś takie przykłady rewolucyjnego wywalania ludzi, które potem spowodowały, że coś było lepiej? Jest tego trochę w naszych branżach, w biznesie. Że wywalili szefa i to jednak mimo wszystko wyszło trochę na dobre. Ja mam słabą pamięć do takich rzeczy, bo ja nie lubię pamiętać smutnych rzeczy. No ja pamiętam właśnie, jest cały na Netflixie, jest cały dokument, dokument, to nie jest dokument, moment, tam występuje parę aktorów takich znanych. Jest taki film o WeWorku, gdzie wywalili szefa WeWorka i z jednej strony trochę dobrze, bo on przymykał oko na to, co złego tam się wydarzało, takie, no zapowiadam, nie będę spoilać, ale rzeczy, które powinien dawno już szef zauważyć, a nie zauważał, i też to, że odbiegał za bardzo futurystycznie właśnie wizjami, zamiast dbać o rentowność, o przychód, o to, co się działo w środku w firmie. I właśnie przykład WeWorka i jego szefa może pokazywać, że czasami no po prostu trzeba kogoś wywalić, żeby ten biznes poszedł lepiej, więc no nie wiadomo, jak konkretnie tutaj było. To Adam Newman, tak ten koleś się nazywa, a zaraz znajdę też nazwę tego filmu na Netflixie. Bardzo ciekawy film, jeżeli chodzi w kontekście takich właśnie zmian. A nie serial, film? Właśnie nie pamiętam, czy to był serial, czy film, ale ja to zaraz sprawdzę, ja to zaraz wygooglam. Zaraz do tego dojdziemy. Dobra, Marcin Meisner pisze, że Jobs był złym człowiekiem.
Czemu tak pesymistycznie? No, czemu tak pesymistycznie? No, może jednak nie było aż tak źle. Dobra, znalazłam nazwę. We Crashed to się nazywało. Taka trochę parafraza, że nie We Work, tylko jako We Crashed. No i tam jest właśnie dokładnie upadek tego We Worka pokazany. Super, super, mega fajnie. No dobra, dajcie znać, czy macie jeszcze jakieś komentarze, czy macie jeszcze jakieś opinie. Kuba, coś od ciebie? Coś byś chciał dodać? Ja już więcej nie chcę dodawać, bo więcej będzie informacji na jeszcze, inne informacje może będą jeszcze na filmie. I zapraszamy Was generalnie już teraz, kiedyś może będzie coś ciekawego o AI w biznesie. Z pewnością, bo mamy plan taki nagrać na kanał Anna Pro taki materiał, więc będziemy też się dzielić tym na LinkedIn, na pewno na Facebooku, więc na bank jeszcze się o tym więcej dowiecie. O, w międzyczasie Bartosz Eł pisze, gdyby nie był złym człowiekiem, Mac by nie był na tym poziomie. No właśnie, to nie jest takie czarno-białe zawsze. No, czasami trzeba przykręcić śrubę niektórym osobom, no ale znowu, może nie analizujmy już tak Steve'a Jobsa, bo to nie jest ten case, ale ja wam zaraz chwilę podeślę na czacie link do nagrania ze Steve'em Jobsem, takim bardzo inspirującym, tym ze Stanforda. To jest, myślę, takie miłe wspomnienie o Steve'ie Jobsie, tak? To myślę, że jak najbardziej można tutaj dodać jako taką inspirację. Dobra, to podsumowując, jest kilka powodów, które mogły spowodować zwolnienie Sama Altmana. Podsumowując, bo rozmawialiśmy o tym, że oficjalne stanowisko OpenAI jest takie, że zwalniają go, bo się nie dogadali, nie do końca te wizje są spójne. Mogło być jeden z powodów kontrowersyjne poglądy Altmana, ale też nie dla wszystkich one są kontrowersyjne. Może te rozwiązania, w które on szedł, były zbyt futurystyczne, za mało przywiązane do tego, co się dzieje teraz w firmie, to też mógł być jeden z powodów. Oskarżenia siostry też mogły być jednym z powodów, aczkolwiek one były od dawna, więc nie wiadomo, czy dlaczego teraz może miały jakiś mocniejszy wpływ. Rezygnacja Brockmana, odejścia kolejnych osób z zespołu. Ile tam jeszcze raz mówisz, kto tam jeszcze raz odszedł? Tą listę, ty pamiętasz tą listę pełną? Tak, trzy osoby, już wam mówię. 3 Polaków dokładnie. To jest Jakub Pachocki, czyli osoba główna od researchu, Head of AI Risk, czyli Aleksander Mądry prawdopodobnie i Open Source Baselines Researcher Szymon Sidor. No, więc już ich trochę poszło, no więc to jest kolejna rzecz. No i jeszcze ci kandydaci na CEO. Pytanie, czy lepsi, czy gorsi, czy w ogóle to jest na oku. No, Mira Murati, która teraz jest CTO, została CEO, interim CEO, czyli tym tymczasowym CEO. Zobaczymy, co będzie dalej. A dalej, tak jak rozmawialiśmy, albo znajdą innego CEO, Mira raczej pewnie nie zostanie na dłużej, może ktoś będzie chciał przywrócenia Sama Altmana, może akurat uda się to w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu uzyskać. Coś jeszcze byś dodał co do tego, co się może wydarzyć? W sensie, jak dalsze kroki mogą być? Myślę, że dalej możemy tylko to obserwować tak naprawdę. Być może będzie tak, że jeszcze w ogóle jakiś inny scenariusz, którego nie mamy w głowie, nawet się jakiś wydarzy. No właśnie, więc to jest ciekawe, w którą stronę to pójdzie. To Jakub, od ciebie jakieś słowa podsumowania? Jak myślisz, jak możemy jakąś jedną złotą myślą, kilkoma złotymi myślami podsumować? Smutne czasy dla AI nastały, aby było dobrze, no. Ale no jednak z takim optymistycznym widzę wydźwiękiem, że smutne czasy, ale żeby było dobrze. No to myślę, że jest mega fajne. Nadzieja umiera ostatnia, więc... Dokładnie, nadzieja umiera ostatnia. No ja myślę, że to, co teraz analizujemy, może naprawdę będzie miał ogromny wpływ, tak jak od początku mówiłam, będzie miał ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądał i świat AI, i świat IT, i nasze biznesy, czy to marketing, czy biznes, czy IT, czy w ogóle biznes in general. Pozostaje nam obserwować i my jako tacy reporterzy dzisiaj chcieliśmy się w rolę reporterów, postaramy was też na bieżąco informować o tym, także zachęcam, żeby kliknąć teraz subskrybuj na kanale, na którym to oglądacie, czy to na kanale Anna Pro, czy na kanale Programistyczne Świry. Dajcie też jakiś komentarz, jeżeli wam ten materiał się podobał. Napiszcie, czy to było ok, czy nie było ok. Już Weronika Korczyńska-Wizy napisała, że mega wam dziękuję za rzeczową analizę. Pozdrawiamy Weronika i cieszymy się, że się podobało w takim razie. Jeżeli wam też się podobało, to skomentujcie, bo to pomoże nam wyjść z tymi newsami, z tą analizą dalej i mam nadzieję, że też to po prostu komuś pomoże lepiej przeanalizować tą sytuację, dowiedzieć się z tego więcej, wyciągnąć wnioski dla siebie, dla swojej codziennej pracy. Tak jest. Dziękujemy wam bardzo, że spędziliście z nami te sobotnie popołudnie. Dokładnie tak. To co, Kuba, kończymy chyba na teraz? Trzeba nagrywać zaraz dalej, więc... Dokładnie. Dzięki wielkie wszystkim, trzymajcie się ciepło, dobrego popołudnia. Trzymajcie się, dzięki, bye bye.